Dzisiaj w Lidlu mamy tydzień amerykański. Mamy parówki do hot dogów i one są tylko wędzone w takiej zalewie. Mamy też watę cukrową, mini urodzinowe ciasteczka. Mamy marshmallow, gluten free. Wow, jaka ogromna paka chrupków. Mamy fasolkę w puszce w zalewie tikka masala, w zalewie chili i w zalewie barbecue. A tutaj mamy popcorn w smaku marshmallow, jakichś ciasteczków maślanych, czekolada, truskawka. Dzisiaj w Lidlu mamy kafię ze Starbucksa. Chyba się skuszę na jedną. W ogóle co mnie zawsze dziwi w Anglii, że mamy takie ogromne paki chipsów, chrupków. I tutaj jest na przykład taka ogromna paka. To jest 30, oczywiście różne smaki. Tutaj mamy Walkersy a la polskie Lay'sy. Mamy 12 w jednym opakowaniu. One kosztują 3,19 i nie można kupić jednej paczki, tylko kupić całe to 12 opakowań. Ja skusiłam się na ten proteinowy drink ze Starbucksa, karmelowy orzech i dodatkowo ma 20 gramów białka. Dobre, trochę słodkie jak dla mnie. No tak, ma sulfan potasu, więc jest słodzik. Ale smak tego orzechu i karmelu nie jest taki intensywny, więc fajnie. Fajna kawka. W sumie taki kawowy drink, a nie kawka. Ja właśnie wyszłam z przychodni, wracam do domu. Byłam na badaniu cytologicznym, o którym w sumie już wspominałam w moim poprzednim vlogu. Jeżeli go nie widzieliście, link będzie w opisie tego vloga. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o badania ginekologiczne, zazwyczaj zawsze, jeśli chodzi o badania ginekologiczne tutaj w Anglii, bada kobieta. Czasem może się zdarzyć, że jest to mężczyzna, ale wtedy zawsze będzie kobieta asystowała. Nawet jeżeli bada kobieta, to pyta się, czy potrzebujemy kogoś do asysty, czy chcemy 2 osoby w pokoju, w razie czego. Także to jest mega fajne i można się po prostu czuć komfortowo, jeżeli potrzebujemy kogoś dodatkowego, żeby być 100% pewnym, że jesteśmy bezpieczni, nic nam się nie stanie. Pani wytłumaczyła mi zupełnie wszystko, jak wygląda to badanie, co chcemy osiągnąć, jak wygląda badanie próbki w laboratorium. Naprawdę wszystko odpowiedziała na każde moje pytanie. Pani powiedziała mi, że to badanie wykonuje się co 3 lata, jeżeli wszystko jest ok. W liście było napisane, że co 4, więc w sumie nie wiem. A jeżeli okaże się, że wirus HPV, ponieważ podczas badania cytologicznego sprawdzamy, czy mamy właśnie wirusa HPV w organizmie, wirus ten powoduje raka szyjki macicy, czyli jeżeli okaże się, że ten wirus jest w naszym organizmie, to badanie powtarza się co rok, żeby po prostu sprawdzić, czy jesteśmy zdrowi, czy wszystko jest ok, ponieważ pozytywny wynik skutkuje tym, że pomiędzy 90 a 99%, w 90 a 99% będziemy miały bo kobiety raka szyjki macicy. Także regularne badanie jest mega, mega ważne i ja to badanie właśnie wykonuję tutaj co 3 lata, ale ja dodatkowo jeżdżę do Polski, więc tak naprawdę wychodzi, że badam się co roku, ponieważ no, jest to dla mnie mega ważne. Lepiej jest przeciwdziałać niż później leczyć, więc mam nadzieję, że mój wynik będzie negatywny. Zamówiłam sobie kilka rzeczy z Amazona, mam tutaj paczkę, także teraz ją otworzę z Wami. Zamawiam sobie produkty na wypadanie włosów. Tak, zaczęło mi się wypadanie włosów po ciąży. Wiedziałam, że zacznie się to, że będę miała to wypadanie włosów, ale tak naprawdę gdzieś w głowie starałam się o tym nie myśleć. Mi zawsze w sumie wypadało dość sporo włosów z tego względu, że ja mam anemię, więc
automatycznie. Przez ostatnie dni przewertowałam różne informacje naukowe na temat wypadania włosów, co jest dobre, co stosować zewnętrznie i wewnętrznie. Otwieramy paczunię. Coś tu zawsze jest otwarcie. Zamówiłam sobie czepki, ponieważ będę sobie olejować włosy, więc te czepki mi się przydadzą. W ogóle jak sprasowane. Mogę tego w ogóle jak otworzyć, jak to jest. O, okej. Zwykły taki czepek. Zamówiłam sobie olejek rozmarynowy, który pobudza właśnie cebulki włosów, poprawia krążenie, dlatego też włosy lepiej rosną, poprawia też metabolizm komórek. I z tym też był taki produkt, który po prostu wlewa się olejki, robi się swoją miksturę, otwiera się, wlewa się olejki i po prostu tak się przejeżdża. No zawsze w sumie jak olejowałam sobie włosy, to sobie gdzieś tam brałam ten olejek i pyk, a teraz po prostu sobie będę tak. Chcę sobie właśnie zrobić taką miksturę, zmieszać sobie ten olejek rycynowy i z słodkich migdałów. Czytałam, że jest to bardzo fajna kombinacja, ponieważ jeden nawilża, drugi przyspiesza procesy wzrostu, trzeci jakby regeneruje te zniszczone komórki. Zamówiłam sobie jeszcze takie tabletki. Jest to biotyna, cynk i selen. Tak więc zaczynam moją przygodę z regeneracją, z próbą regeneracji moich włosów. Ja zmiksowałam sobie właśnie już te 3 olejki, czyli słodkich migdałów, rycynowy i ten rozmarynowy. Mam je tutaj, wszystko jest pięknie wymieszane. No to jedziemy. Tutaj ma niby lać się, w ogóle sprawdźmy. Tak, leje się, no tu olejek, więc leje się ładnie. I pyk, pyk, pyk. Wziąłem sobie jeszcze trochę tego olejku na końcówki. Patrzcie na ten syf z tyłu, muszę to wszystko ogarnąć. I mamy koczek, coś tu mi wystaje. I zakładam sobie teraz czepek. Wygląda bardzo atrakcyjnie. Staram pod prysznic, a po prysznicu w sumie jeszcze pewnie z jakąś godzinkę będę tu trzymać i umyję włosy. Raz w tygodniu będę starała się robić takie olejowanie. Może coś pomoże. Zobaczymy, taka kuracja, olejowanie plus suplementacja. Jakiś czas temu, w sumie już dawno temu, bo jeszcze przed porodem, ale w tym roku, kupiłam sobie książkę Barbary O'Neill Sustain Me. Przeczytałam dosłownie kilka stron, ale no niestety jestem mamą po raz pierwszy i nie mam jeszcze wszystkiego tak ogarniętego. Arek też nie jest jakimś super spokojnym, że tak powiem, książkowym dzieckiem, więc tego czasu jest mało, ale jest już coraz lepiej. Także zaczęłam na nowo czytać tą książkę Barbary. Autorka tej książki, ona jest lekarzem, to znaczy była kiedyś lekarzem. Ona polega na takiej naturalnej medycynie, mogę tak powiedzieć. Ja też już od bardzo dawna interesuję się naturalną medycyną. Unikam tabletek, jak najbardziej mogę. Oczywiście mówię ta, która stosuje antykoncepcję, ale jeżeli chodzi o leczenie, to raczej staram się polegać na naturalnych metodach, czyli że mam przeziębienie, czy boli mnie głowa. Ja nie biorę żadnych tabletek. Oczywiście nie potępiam ludzi, którzy biorą, bo Dominik normalnie bierze sobie czy tam paracetamol, ibuprofen, czy nie wiem, jakieś rzeczy na przeziębienie. Ja unikam tego szerokim łukiem, chyba że już naprawdę, nie wiem, umieram, powiedzmy. Oczywiście biorę suplementy diety, ponieważ no niestety w XXI wieku żywność jest tak, że tak powiem, traktowana, delikatnie mówiąc, że nie ma tam tylu składników odżywczych, tyle witamin, mikroelementów, ile było kiedyś, jeżeli uprawiało się warzywka na własnej roli. Więc no, nie jesteśmy w stanie uzupełnić wszystkiego w 100%. Ja na przykład jestem anemikiem i ciężko jest mi uzupełnić żelazo.
Dałabym pewnie radę, jeżeli bym jadła, nie wiem, steki cały czas i jajka i tak dalej, ale dodatkowo mam też wysoki cholesterol genetycznie, więc muszę uważać, jeśli chodzi o jajka czy właśnie czerwone mięso. Także powinnam też unikać tych rzeczy, więc to się w sumie troszeczkę wyklucza. No ale cóż, czasem tak jest. Zaczęłam czytać na nowo tą książeczkę, zaczęłam ją w sumie czytać od samego początku. Wydaje się fajna. Opowiem Wam o niej więcej, jak skończę ją czytać. Mam nadzieję, że trochę szybciej to pójdzie niż za pierwszym razem, kiedy zaczęłam ją czytać. Opis wygląda fajnie. Przyjrzałam ją tak poniekąd troszeczkę w środku, jak ona wygląda. Jest tutaj troszkę informacji odnośnie budowy naszego organizmu, jakie ćwiczenia są i oczywiście bardzo dużo informacji na temat naturalnego leczenia, na temat snu, jak bardzo jest ważny, regularność. Także myślę, że będzie bardzo fajna. Mam nadzieję, że dużo się od tej książki dowiem, w sensie od Barbary, bo ona ją napisała. I dam Wam znać, czy jest fajna. Jeżeli będą też jakieś fajne wskazówki, to też Wam dam znać, bo może się Wam w sumie przydadzą, może też jesteście zainteresowani takim naturalnym leczeniem. Jeżeli nie, to możecie tam przewinąć dalej. Będę Was informować, gdzie są jakie tematy w moim vlogu, żebyście nie musieli słuchać to, czego nie chcecie. Także wygląda fajnie, to jest na przykład odnośnie serca, jakieś informacje, co tu jest, żywienie dzieci, no bardzo fajnie, odnośnie naszego brzuszka, budowa i tak dalej, także no budowę to w sumie miałam na studiach, ale może są jakieś nowe informacje, bo w sumie badania naukowe tak naprawdę wychodzą cały czas, więc może jest w sumie coś, czego nie uczyłam się na studiach, także fajne jest takie uzupełnienie. Fajnie, bo jest opisany każdy narząd, tak jak widzę, żołądek, wątroba, skóra, układ nerwowy, nasz metabolizm. No, myślę, że zapowiada się ciekawie. Tak jak mówię, jeżeli nie będzie Was to interesowało, to sobie tam możecie przewinąć. Będę Was informować gdzieś tutaj w rogu, że należy przewinąć, jeśli nie interesują Was naturalne sposoby jakieś tam leczenia. Zdaję sobie sprawę, że każdego interesuje coś innego. Niektórzy na przykład są na tym kanale, żeby oglądać, co się u mnie dzieje, inni, żeby słuchać o jakichś pierdołach, które opowiadam, kolejne osoby na przykład odnośnie dzieci, więc mam nadzieję, że będą tutaj nowe osoby, których zainteresują naturalne sposoby na jakieś tam choroby, schorzenia itd. Ja dużo oglądam filmików Barbary, które udostępnia na TikToku czy YouTubie, że bardzo mi się one podobają. Słucham sobie gdzieś tam na przykład jak Eryk śpi, albo po prostu gdzieś tam w tle. Ona w ogóle ma być w tym roku w Anglii, ale niestety nie uda mi się pojechać. Mam nadzieję, że może w następnym roku, bo kiedyś uda mi się pojechać na jej wykład, posłuchać, bo bardzo mnie to interesowało. Tyle gadania, bo zaraz Eryk wstanie, więc muszę sobie dokończyć moją, tu mam jako statyw, moją kawkę. I muszę zabrać się za prasowanie, bo znowu mam starte ubranie. Jeszcze otworzę na szybko paczkę, którą dostałam z Amazona dzisiaj rano. W sumie nie jestem pewna, co to dokładnie, bo zamówiłam sobie 2 paczki, mniej więcej tych samych rozmiarów, także zobaczymy, co to jest. Otworzycie ją razem ze mną. Wow. Jest zapakowana. Paczka w paczce. Uwielbiam to. Karton w kartonie. Już wiem, to jest mleczko dla Eryka. Nie wciąć, rozerwać. Jest na opakowaniu, żeby nie używać noża. Więc nie używam. Tak,
skórka modyfikowana dla Eryka. Jak już wiecie z poprzednich moich vlogów, że używamy Aptamil na reflux, bo Eryk ma problem z odbijaniem się, cofaniem pokarmu, a po tej formule czuję się naprawdę świetnie. Co jest najlepsze? W sumie najlepsze. Najgorsze, że on nawet miał tak po moim mleku, jeżeli go karmiłam i dalej, jeżeli go karmię, to właśnie po moim mleku mu się odbija, cofa mu się pokarm, płacze, źle się czuje, co wydaje mi się, że po mleku matki nie powinno tak być. Próbowałam i zmieniałam pokarm i nie piłam kawy i jadłam jakieś takie naturalne rzeczy, ale to nic tak naprawdę nie dało i to jest jedna formuła, po której czuję się naprawdę dobrze, nie odbija mu się, nie cofa mu się, je też z chęcią, także tą formułę kupujemy. Jest ona trochę droga, bo ona kosztuje aż 18 funtów, no ale wiadomo, zdrowie dziecka jest najważniejsze, dlatego po prostu kupujemy ją i zamówiliśmy 4 opakowania na Amazonie, żeby mieć spokój na jakiś czas i nie jeździć do sklepu, żeby kupować tylko jedną. Także mamy 4. Eryk może jeść. Ktoś to przyszedł, hello. Nie lubisz mnie? Nie lubisz mnie? To jest karton. Karton! Ja właśnie zmykam na imprezę urodzinową mojej pani menadżer. Eryk zostaje z tatą. Ja się odstawiłam na tyle, ile mogłam i spadam. Postaram się coś nagrać, ale nie obiecuję. Ja dojechałam na miejsce urodzin, trochę się stresuję. Nie wiem w sumie czym, bo będzie w sumie cały mój team, ale dawno go nie widziałam tak face to face. Tych wszystkich ludzi, dodatkowo w sumie dawno nie wychodziłam i nie wiem, jakoś tak się trochę denerwuję. Ale będzie dobrze, mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak jak powiedziałam, spróbuję wam coś nagrać, ale nie obiecuję. Teraz muszę tylko znaleźć to miejsce, bo oczywiście błądziłam tutaj. Jest to w sumie miasteczko obok mojego miasta, w którym mieszkam. Znaczy miasteczko obok, no trochę dalej, w sumie 19 mil. Trzeba jechać, więc w sumie kawałek jechałam jakieś 35 minut, nie było korków, także spoko. No i idę, bo w sumie zaraz się spóźnię, za 3 minuty się zaczyna, a ja dalej siedzę w aucie. Życzcie mi powodzenia! Pa! Ja właśnie wsadziłam Eryczkę do nosidełka. Wczoraj byłam na imprezie urodzinowej mojej menadżerki. Cały czas myślałam tak naprawdę o Eryku, było to moje pierwsze takie dłuższe wyjście, bo oczywiście chodzę na siłownię, czy czasem do jakiegoś sklepu sama, ale jest to tak naprawdę chwila, maksymalnie 2 godziny, a tutaj było jednak trochę dłużej, tym bardziej jechałam 19 mil, więc było też z daleka od domu, a jeżeli idę na siłownię czy do sklepu, jest to blisko, także wiem, że jeżeli coś się stanie, będzie nie tak, to tak naprawdę 10 minut i jestem w domu. Nie nagrałam zbyt wiele z tego względu, że było sporo ludzi, nie chciałam ich nagrywać, wiadomo, nie każdy lubi być na kamerze. Przyszłam jako jedna z pierwszych, nie chciałam się spóźnić, bo ja ogólnie całe życie jestem spóźniona i tak naprawdę okazało się, że ja musiałam czekać na wszystkich, byłam pierwszą osobą z mojego teamu, oczywiście pomijając moją menedżerkę. Teraz jest już pora spania, w sumie drzemki dla Eryka, także idziemy się położyć. Eryk zasnął, także mam chwilę czasu. Ostatnio mamy dość spory progres, bym powiedziała. Potrafi spać już nawet 40 minut w łóżeczku sam. Zobaczymy, jak będzie dalej. I w sumie większość swoich drzemek już śpi w łóżeczku. Ze względu na to, że jednak te drzemki jeszcze nie są jakoś super długie w łóżeczku, staram się, żeby jedną drzemkę miał taką dłuższą, czyli kładę go na klatkę swoją, bądź Dominik go po prostu bierze i też w taki sam sposób usypia, wtedy sobie potrafi spać nawet do 2 godzin. Wracając do imprezy urodzinowej mojej menadżerki, była to taka standardowa angielska impreza, która znacząco moim zdaniem różni się od tych imprez polskich, przynajmniej na te, które po prostu ja chodziłam, czy są robione na przykład u mnie w domu, czy moi znajomi robią, takie właśnie okrągłe urodziny. Zawsze oczywiście jest mega dużo jedzenia, aż za dużo, bo to jedzenie zawsze zostaje. Oczywiście jest też pełno alkoholu standardowo. Zdarzają się teraz, że są imprezy bezalkoholowe,
ale w większości, jak każdy z nas wie, ten alkohol po prostu jest. Jeśli chodzi o angielskie imprezy urodzinowe na przykład, to nie ma aż tyle tego jedzenia. Tak jak widzieliście, był szwedzki stół. Było oczywiście co zjeść, nie brakło, ale nie było aż tak, że był taki przesyt, jak uważam, że często jest w Polsce. Nie nagrywałam na sali, ponieważ było tam dużo osób. Czyli na sali, jak się wchodziło od razu, to były stoliki, ale na tych stolikach nie było nic. Zazwyczaj w Polsce jest tak, że jeżeli ma się stoliki, krzesełka, no to na tych stolikach oczywiście jest jedzenie, a tutaj nie było jedzenia, były po prostu puste stoliki, na które można było sobie po prostu przynieść jedzenie ze szwedzkiego stołu, który był dopiero około godziny 9, w sensie 21. Więc jeżeli impreza zaczęła się o 7, to przez 2 godziny tak naprawdę nie było żadnego jedzenia, co przez Polaków może być uznane za trochę dziwne, bo zazwyczaj jak przychodzimy, pierwsze co, to jest praktycznie jedzenie, nie wiem, przynajmniej u mnie tak jest. Alkohol był od razu, można było sobie wziąć z tego open baru, co było bardzo pozytywne, ale było też dla mnie zaskoczeniem, że była muzyka na żywo, to znaczy na początku był DJ, zazwyczaj na takich angielskich imprezach jest tak, że jest jakaś muzyka puszczana, jest właśnie często DJ, ale na tej imprezie urodzinowej była pani, która śpiewała na żywo, także to było bardzo miłe zaskoczenie. Poza tym, tak jak w Polsce, ludzie się bawili, tańczyli, rozmawiali, tutaj nie było nic takiego innego. Jeśli chodzi o mój strój, to znaczy o te spodenki czy tam majtki uciskowe, o których mówiłam w moim poprzednim vlogu, to nie założyłam ich. Kupiłam te drugie, oddałam. Miałam zamówić kolejne, ale stwierdziłam, że nie będę tego robić, ponieważ te 2 pary okazały się totalną porażką, tylko stwierdziłam, że nie ma znaczenia. Dopiero urodziłam, normalne, że mam brzuch, trudno. Wydaje mi się, że ta sukienka w sumie nie wyglądała tak jakoś bardzo źle. Nawet bez tych uciskowych majt w sumie nie byłoby różnicy bez czy z, skoro one jakoś nie wpływały na moją sylwetkę, dalej pozostawiały ten brzuch, nie uciskały go, także stwierdziłam, że to jest tak naprawdę bez sensu. Poszłam jak poszłam. Myślę, że na tym już zakończę ten filmik, bo pewnie jak zacznę gadać, to okaże się, że będzie on trwał godzinę. Fajnie, że byliście ze mną, że oglądaliście mnie. Jeżeli Wam się podobało i chcecie mnie dalej oglądać, jak również wspierać mój kanał, to nie zapomnijcie subskrybować oraz przycisnąć dzwoneczek na dole pod filmem. To będziecie również powiadomieni o kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam serdecznie, życzę Wam miłego dnia bądź miłego wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten filmik i widzimy się już wkrótce. Pa, pa!